Ale patrzcie co spotkałem. Bóbr, kurwa! Ja pierdolę, jakie bydle! Chyba aktualnie najbardziej memiczne zwierzę w naszym kraju, wyprzedzając nawet nosacza sundajskiego. Jest w nich coś groteskowego, wielgachne gryzonie z wiosłem na ogonie, które wykorzystują je do aktywnego pływania. Budują tamę, przekształcając środowisko do ich własnych potrzeb. A jak potrzebują drewna, to normalnie wycinają sobie drzewa za pomocą długich, silnych siekaczy. Siedź! Ale fajny bober! Gryzie! Tja, wyobraźcie sobie teraz, że ten jełop o wątpliwej trzeźwości zostaje ugryziony nie przez bobra europejskiego, a jego wymarłego północnoamerykańskiego krewniaka, który dorównywał wielkością baribalom i posiadał siekacze dorastające do 20 cm długości. Mogłoby się to nie skończyć na podartych spodniach. Aktualnie na Ziemi żyją tylko dwa gatunki bobrów, europejski i kanadyjski. Te gryzonie to prawdziwi inżynierowie ekosystemów, budując swoje tamy i żeremie filtrują wodę, tworząc mokradła i stawy, co zwiększa ogólną bioróżnorodność, bo przez swoje działanie przy okazji dają dom rybom, płazom i innym zwierzętom związanym ze środowiskiem wodnym. W przeszłości geologicznej bobry nie były jedynymi przedstawicielami rodziny bobrowatych, a ich krewniacy nie zawsze ograniczali swoją egzystencję do budowania tam. Na przykład oligocenowy paleokastor wolał siedzieć pod ziemią, budując spiralne nory, których skamieniałe pozostałości nazywano diabelskimi korkociągami. Jeśli chodzi o bohatera dzisiejszego materiału, nie musimy wybiegać aż tak daleko, bo tylko o te nieco ponad 20 000 lat. No i nadal będziemy trzymać się podmokłego środowiska. Castorodis żył na terenach Ameryki Północnej w sąsiedztwie mamutów, gigantycznych leniwców czy tygrysów szablozemnych. Występował głównie w środkowo-wschodnich Stanach, ale jego obecność notowano też w Kanadzie. Bobry te były bardziej rozpowszechnione w cieplejszych okresach, zwanymi interglacjałami, kiedy to cofające się lodowce tworzyły obfite bagna i jeziora. W glacjałach, kiedy robiło się zimniej i lodowiec znów nacierał, zasięg gigantycznych bobrów ograniczał się do południa. Za życia Castorodis mógł przekraczać 2 metry długości i ważyć nawet 125 kg. Do porównania współczesne bobry mogą dorastać do najwyżej nieco ponad metra z wagą 30 kg. Mimo dużego podobieństwa, Castorodis nie był zbyt blisko spokrewniony ze współczesnymi bobrami. Pochodzą od jednego przodka, jednak ich linie rozeszły się jakieś 16-20 milionów lat temu. Różniła je nie tylko genetyka, ale anatomia i tryb życia. Oczywiście pomijając wielkie rozmiary, wymarły gryzoń posiadał znacznie dłuższe tylne nogi. Ogon również był o wiele dłuższy niż u współczesnych bobrów, a jego kształt nie był aż tak wiosłowaty. Jego czaszka była krótsza, z głębokim pyskiem i nozdrzami, co sugeruje dłuższą aktywność podwodną dzięki zdolności pobierania większej ilości tlenu do płuc. Współczesne bobry za pomocą swoich siekaczy potrafią ścinać drzewa o nawet metrowej średnicy pnia. W takim razie Castorodis, posiadając nawet 20-centymetrowe siekacze, musiał chyba wycinać całe sekwoje. No... nie do końca. Zęby dzisiejszych bobrów są dłutowate i pokryte płaskim szkliwem, co perfekcyjnie sprawdza się do podgryzania drewna. Natomiast jego wymarły krewniak posiadał je bardzo zakrzywione i szersze, a ich powierzchnia była bardziej karbowana. Badania izotopów w siekaczach Castorodis pozwoliły zrekonstruować dietę i paleoekologię tych gryzoni. Jak się okazało, daleko było im do drwala inżyniera, a jego dieta obejmowała miękkie rośliny wodne. A jeśli jego zęby średnio nadawały się do ścinania drzew, to najprawdopodobniej w ogóle nie budowały tam i żeremi. Zresztą nie ma na to żadnych dowodów kopalnych. Ta różnica mogła bezpośrednio przyczynić się do tego, że w porównaniu do bobrów Castorodis w końcu wymarł. Bobry są bardziej elastyczne i mogą przekształcić środowisko do własnych potrzeb. Żywią się korą, łykami i liśćmi drzew liściastych. W Pleistocenie żyjący obok nich Castorodis był bardziej uzależniony od bagien i innych dużych zbiorników wodnych, bardzo obfitych w roślinność wodną. Pod koniec epoki lodowcowej, te 10-11 tysięcy lat temu, klimat znacznie się osuszył. Bez topniejących lodowców nie było już tyle bagien i mokradek. Zmieniła się też szata roślinna oraz konkurencja ze strony lepiej dostosowujących się bobrów kanadyjskich. O ostatnie podmokłe tereny mogła zrobić swoje. I tak nasz bober gigant wymarł wraz z innymi przedstawicielami północnoamerykańskiej megafauny. Od memicznych polskich bobrów przez kopaczy spiralnych nor aż po gigantycznego wodnego gryzonia. Ewolucja bobrowatych pokazuje nam, jak te zwierzęta adaptowały się do różnych nisz ekologicznych i jak bardzo różnorodna była ta rodzina w przeszłości. Wymarcie Castorodis ukazuje nam
też, jak bardzo delikatnymi ekosystemami są tereny pod Mokłem. Dom dla tysięcy innych żyjących jeszcze gatunków zwierząt i roślin. Niestety środowiska bagienne z roku na rok coraz bardziej kurczą się, głównie z powodu działalności człowieka. Dlatego my, destrukcyjne łyse małpy, jesteśmy zobowiązani do ochrony tych terenów. A najlepszym pomocnikiem do odtwarzania tych środowisk są bobry właśnie. Dlatego ochrona tych dziwacznych gryzoni jest tak ważna. W przeciwieństwie do nas, ich działalność przynosi same korzyści dla natury. Ich tamy tworzą mokradła, magazynują wodę, filtrują zanieczyszczenia i zapobiegają powodziom i suszom. Oraz zwiększają bioróżnorodność. Ochrona bobrów to więcej ryb, płazów, ptaków i innych stworzeń, którym nasz gatunek zniszczył dom. Dlatego nie można dopuścić, aby nasz pocieszny bober podzielił los Castorodis.